Cześć, ja jestem Magda, to kanał Wnętrza Zewnętrza, a w tym filmie porozmawiamy o produktach i rozwiązaniach w duchu Zero Waste. Pierwszy film o produktach Zero Waste do domu nagrałam w sierpniu i wtedy w komentarzach pojawiły się głosy osób, które uważają, że nasze konsumenckie wybory nie mają znaczenia, że jesteśmy zbyt małymi graczami i nie zmienimy świata, że to tylko kropla w morzu potrzeb. Dlatego czuję się zobowiązana, by powiedzieć Wam, że ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że możemy wpływać na świat na różne sposoby i nie tylko korzystając z naszego prawa wyborczego odnośnie polityki, ale również mądrze gospodarując naszymi pieniędzmi. Moda na produkty ekologiczne sprawia, że chętniej je kupujemy, a jeśli chętniej je kupujemy, to sprzedawcom, którzy mają je w swojej ofercie, łatwiej je sprzedać. Efekt jest taki, że coraz więcej sklepów chce mieć w swojej ofercie produkty ekologiczne, bo w ten sposób mogą więcej zarobić. Moda dociera do największych gigantów, którzy mają największy wpływ na to, jak są produkowane rzeczy, z których korzystamy na co dzień. I co? Świat staje się lepszy, a zaczęło się od niewinnych wyborów kilku osób. Ja naprawdę wierzę, że wspólnymi siłami możemy wszystko i bardzo cieszy mnie, że duże marki coraz częściej sięgają po ekologiczne rozwiązania. Świetnym przykładem promowania ekologicznego podejścia do życia może być nowa akcja organizowana przez ZISK, która polega na tym, że w dniach 8-9 listopada, gdy przyjdziecie ze swoją torbą na zakupy, dostaniecie rabat 15% na wszystko, co się do niej zmieści. I zobaczcie, ZISK mógłby zrobić po prostu promocję na wszystko bez żadnych ograniczeń, a jednak wykorzystał tę okazję, by zachęcić nas do przychodzenia ze swoimi torbami na zakupy, nie tylko spożywcze, ale również wnętrzarskie. Uważam, że to ważne, by o tym mówić, bo faktycznie spotkałam się już z wieloma artykułami o tym, by brać ze sobą torby na warzywa, a jeszcze nie spotkałam się z artykułem, w którym ktoś by wspominał o torbach na akcesoria do domu. Sama w tym filmie chciałam Wam powiedzieć o torbach materiałowych, z których zaczęliśmy korzystać, takie materiałowe siatki albo woreczki firankowe, które świetnie się sprawdzają na przykład na fasolkę, a chyba powinnam Wam pokazać nasze największe torby, w które moglibyśmy spakować nie tylko drobne akcesoria do domu, ale nawet krzesło. Pamiętajcie o tej promocji, niech da Wam do myślenia, a jeśli potrzebujecie czegoś do domu, korzystajcie, że możecie teraz kupić to trochę taniej. A jak już będziecie na zakupach, zwróćcie uwagę na pościel z organicznej bawełny, bo bawełna bawełnie nierówna i warto wybierać tę ekologiczną. Dobra, przechodzimy dalej. W poprzednim filmie mówiłam Wam, że nie bardzo sprawdziły się u mnie myjki do mycia naczyń, że jednak co gąbeczka to gąbeczka i przez te 2 miesiące udało mi się przetestować taką naturalną gąbkę. Ona jest z jakichś roślin z Egiptu, czy coś w ten deseń. W każdym razie faktycznie jest dużo lepsza niż te myjki, przynajmniej dla mnie. Mogłaby być trochę mniejsza, bo teraz pod wpływem wody trochę urosła. Wciąż mamy w domu zapas takich tradycyjnych gąbeczek, więc korzystam na zmianę raz z nich, raz z tej naturalnej gąbki. Jakbym miała sama wybrać, czym wygodniej mi się umyje, to bym sięgnęła po tą tradycyjną. Ale z drugiej strony nie jestem w stanie wskazać, co mi przeszkadza w tej naturalnej. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia przyzwyczajenia i spokojnie mogłabym już przy tych naturalnych pozostać, tylko może rozetnę ją sobie na 2 mniejsze. Muszę przetestować to rozwiązanie. W każdym razie sukces. Udało się ten problem rozwiązać. Pokazywałam Wam też mydło do mycia naczyń w kostce. I teraz przetestowałam odpowiednik innej marki i uważam, że oba są dobre, nie mam żadnych zastrzeżeń, więc śmiało korzystajcie. Jeśli mieliście okazję porównać i macie jakieś bardziej rozbudowane wnioski niż ja, dajcie znać w komentarzach. A jak już jesteśmy w temacie gąbek, to powiem Wam od razu, że mam też taką malutką gąbeczkę do mycia twarzy. I ona jest bardzo, bardzo twarda. Tak, że w pierwszej chwili myślałam, że to jednak nie gąbeczka, tylko peeling. Na szczęście po zmoczeniu totalnie się zmienia, robi się mięciutka i jest naprawdę przyjemna, więc to polecam. W poprzednim filmie pokazywałam Wam również dezodorant w słoiku marki 4 Szpaki i tam wskazywałam, że nie za bardzo mi pasuje ta forma nakładania dezodorantu ręką, palcami, bo potem ten dezodorant na palcach po prostu zostaje.
Mój mąż jest zachwycony tym dezodorantem i korzysta z niego cały czas, od kiedy kupiliśmy, i już planuje kupić kolejny, gdy ten się skończy. Więc właściwie nam dość długo starczył, bo to lipiec, sierpień, wrzesień, październik i ja też korzystałam przez połowę czasu, więc tak pół roku to uważam, że spoko. Ja wolałam przetestować coś innego i kupiłam dezodorant w papierowej tubie, więc bez plastiku, a jednak taki wysuwany jak tradycyjny. I jakie są moje wrażenia? Chyba mieszane, raczej dobre, bo działa dobrze i ma ładny zapach, zdecydowanie lepiej mi się nakłada niż ten w słoiku. Aczkolwiek mam poczucie, że mimo wszystko taki dezodorant w kulce łatwiej rozprowadzić, więc nie jest idealnie, nie jest tak, że się zakochałam, ale raczej no jest dobrze, trochę się czepiam chyba. Z takich samych dezodorantów, tylko w innych zapachach korzystają moje koleżanki i bardzo sobie chwalą. Zamawiają już kolejne dezodoranty tej samej marki, więc myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Zresztą ja też będę zamawiała taki sam przy kolejnych zakupach, tylko może przetestuję jakiś inny zapach tym razem, bo mimo, że jestem w stanie wskazać jakieś niedoskonałości, to one nie są tak duże, żeby ten produkt mi nie odpowiadał. Kolejny plastikowy produkt, z którego nie tylko często korzystamy w domu, ale który wręcz często stoi na wierzchu, więc jego wygląd powinien mieć dla nas znaczenie, to pasta do zębów. Postanowiliśmy przetestować pastę w słoiku i to było największe rozczarowanie z tych wszystkich ekoproduktów, które testujemy. Totalnie rozczarował nas smak tej pasty. To, że ona się nie pieni i to może jest naturalne, ale chyba nie jesteśmy gotowi na aż takie poświęcenie. W dodatku okazało się, że pasta nie ma fluoru, czego niestety nie sprawdziłam przed zakupem. Zdarzają się osoby, które uważają, że fluor jest niezdrowy i lepiej go unikać, ale akurat ich argumenty do mnie nie przemawiają i bardziej wierzę wyliczeniom, z których wynika, że owszem, fluor w dużych dawkach jest niezdrowy, ale te ilości zawarte w paście do zębów są na tyle małe, że nawet gdybyśmy zjadali ją za każdym razem, to i tak nie zrobi to nam żadnej różnicy, a fluor ma pozytywny wpływ na ochronę naszych zębów. Opowiadała o tym Agnieszka na kanale Okiem Chemika i jej film podlinkuję Wam w opisie, bo uważam, że jest bardzo ważny i warto się z nim zapoznać. Dlatego też nie będę testować innych smaków tej pasty do zębów, bo po prostu wolę sięgnąć po produkty zawierające fluor. Bycie eko i rezygnacja z plastiku jest dla mnie ważna, ale moje zdrowie też jest dla mnie ważne i bycie eko i bycie zdrowym musi iść w parze. Się poważnie zrobiłam. W temacie zębów mam jeszcze dwa produkty. Jeden to płyn do płukania jamy ustnej w tabletkach. Jest szklany słoiczek z tabletkami. Tabletkę wrzuca się do kubka z wodą, ona się rozpuszcza i normalnie się płucze tak jak płynem. Mamy też szczoteczki bambusowe i one niestety to włosie mają plastikowe, tak jak tradycyjne szczoteczki, co było dla mnie dużym rozczarowaniem przy pierwszym zetknięciu, no ale faktycznie większość szczoteczki jednak stanowi rączka, a nie to włosie, więc wyeliminowanie tego plastiku z rączki robi już dużą różnicę i zdecydowanie wprowadza o wiele mniej plastiku do obiegu, więc jest to dobry kierunek. Moje zastrzeżenie jedyne związane z tymi szczoteczkami to jest to, że większość z nich jest bardzo mięciutka i nie chodzi o rączkę, tylko o włosie, więc raczej szukałabym tych medium co najmniej, a nie soft. Natomiast tutaj już kwestia preferencji. Pamiętajcie tylko, że jest znacznie więcej mięciutkich niż w przypadku tradycyjnych szczoteczek i nawet te tradycyjne soft nie są aż tak bardzo soft jak te bambusowe. A ostatnio trafiliśmy na taką szczoteczkę. To jest szczoteczka z plastiku z recyklingu, więc z jednej strony plastikowa, z drugiej strony ten plastik i tak jest, więc zamiast na wysypisko dostał drugie życie, więc jest to na swój sposób fajne rozwiązanie. Jeszcze nie używaliśmy, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Kolejnym plastikowym elementem wyposażenia naszych domów są plastikowe patyczki do uszu i tutaj jest bardzo prosty zamiennik, po prostu patyczki, tylko że z papieru. Wyglądają tak samo, działają tak samo, tylko nie zostawiają
aż tak długo rozkładających się śmieci, bo jednak rozkład papieru, a rozkład plastiku sami rozumiecie. I w temacie takich typowych produktów Zero Waste to wszystko, ale chcę się pochwalić jeszcze 2 fajnymi rozwiązaniami, które Wam polecam, a które mają duży związek z tym, jak prowadzimy dom i ile rzeczy mamy w domu. Dam. Mamy domowy kompostownik z dżdżownicami. Wiem, dużo osób uważa, że to obrzydliwe, że dżdżownice, że one pouciekają, ale to są specjalne dżdżownice, które nie uciekają, tylko one się dobrze czują. Poza tym są zamknięte i naprawdę nie mają siły podnieść tej klapy, żeby stamtąd wyjść, więc spokojnie. Nie bójcie się, nie zjedzą nas w nocy. Do posiadania domowego kompostownika przekonała mnie Julia Wizowska, którą możecie pamiętać z filmu o sortowaniu śmieci. Julia pokazała kompostownik z dżdżownicami i gdy zobaczyłam to wszystko na żywo, no to stwierdziłam, że to jednak nie jest takie straszne, na jakie brzmi, kiedy się o tym tylko słucha. Mamy nasze dżdżownice już od 2 miesięcy i na początku były w takim niedużym pojemniku, ale uznaliśmy, że jednak nasza rodzina 4-osobowa produkuje na tyle dużo bioodpadów, że wygodniej nam będzie w większym pojemniku. Zwłaszcza, że zalecenia są takie, żeby trochę podrobić te odpady, zanim się je wrzuci do kompostownika. Wtedy dżdżownice szybciej sobie z nimi radzą, a nam trochę się nie chce tego robić. To może nie brzmi najlepiej, ale taka jest prawda. Na co dzień jest na tyle dużo ogarniania, że nie chcę sobie dodawać roboty i wolę mieć więcej dżdżownic i większy pojemnik i niech one nawet sobie to jedzą 2 razy dłużej, byle one się tym zajęły, a nie ja. Na razie się sprawdza. Faktycznie przegrzebujemy czasem ten pojemnik i widać, że no po prostu rzeczy znikają, a za to te resztki odpadków są w takiej jakby ziemi. To robi wrażenie naprawdę mega ekscytujące. Jeszcze poczekam z ostatecznym werdyktem, jak nam się to sprawdza. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie musimy wynosić tych śmieci do śmietnika. Nie ma problemu muszek owocówek, bo no nie wiem, jakoś nie wlatują do tego pojemnika. Tam na wierzchu też można papier położyć, żeby to przykryć. Dżdżownice bardzo lubią papier, więc super. Na razie jest to naprawdę ekstra rozwiązanie i jeżeli chcecie spróbować, to zostawię Wam link w opisie filmu do Julii, która wszystko dokładnie opisała u siebie, więc śmiało. Myślę, że główną barierą są te robale, które wydają się obrzydliwe i ja tak nie pałam do nich wielką miłością, wolę raczej sięgać do kompostownika w rękawiczce, ale można się przyzwyczaić, więc polecam. Wydaje mi się, że to jest taki najbardziej przełomowy krok w naszych różnych domowych ekodecyzjach. I na zupełny koniec zostawiłam sobie rozwiązanie, które chciałabym Wam bardzo mocno polecić. I to nie jest produkt, tylko właśnie sposób. Chodzi o sposób na pozbywanie się rzeczy, z których już nie korzystamy, by nasze mieszkania nie były przesadnie zagracone. Wiadomo, że rzeczy wartościowe w bardzo dobrym stanie można po prostu sprzedać. A co z rzeczami, których wartość jest bardzo mała, także nam się już nie opłaca ich wystawiać, albo są już trochę zniszczone, także głupio by nam było brać za nie pieniądze? Świetnym sposobem jest po prostu oddanie ich za darmo. I nie chodzi o to, żeby takie rzeczy wcisnąć jakiejś fundacji, tylko poświęcić trochę czasu i wstawić zdjęcia tych rzeczy do internetu, zarówno na różne grupy śmieciarkowe na przykład, jak i na przykład na OLX-ie można też dodać ogłoszenie oddam za darmo i wtedy odezwie się do Was osoba zainteresowana konkretnie tym produktem. Czasem naprawdę ciężko ocenić, które rzeczy mogą się jeszcze komuś przydać, a które nie, więc zanim wyrzucimy je do kosza, warto sprawdzić. My na przykład w tym roku przestaliśmy korzystać z ręczników papierowych, o czym mówiłam Wam w poprzednim filmie i zostaliśmy z takim metalowym stojakiem na ręcznik papierowy. Taką rzecz można pewnie kupić za kilka złotych w jakimś markecie i nie ma wielkiej wartości.
Był też używany, miał swoje lata. Nie wiedziałam, co z tym zrobić. Mogłam wyrzucić, no ale stwierdziłam, że może komuś się przyda. I okazało się, że odezwało się bardzo dużo osób w odpowiedzi na moje ogłoszenie, które były zainteresowane odbiorem tego stojaka. Więc sami widzicie, nigdy nie wiadomo. Ja ostatnio regularnie wystawiam ogłoszenia, że oddam coś za darmo. I większość, a właściwie prawie wszystkie rzeczy znalazły nowe domy, więc jestem bardzo zadowolona. W innym przypadku te rzeczy powędrowałyby na śmietnik. I to są często przedmioty, które nawet nie wiem skąd się wzięły u nas w domu, na przykład druciane wieszaki. Nie mam pojęcia skąd je mamy, no ale były od zawsze. Kupiliśmy już sobie inne, korzystamy z takich zamszowych czy drewnianych i te druciane były nam zbędne, wisiały w szafie już od kilku lat i nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Okazało się, że komuś mogą się przydać. Czy to nie jest świetne? Uważam, że bardzo. To samo dotyczy starych ubrań, starych gazet, książek, mebli. Jeżeli macie coś, czego nie potrzebujecie i wiecie, że raczej nie uda się tego sprzedać, to spróbujcie wstawić takie ogłoszenie. To trwa kilka minut, zrobicie zdjęcia telefonem, wstawicie od razu przez aplikację na Facebooka, na OLX-a i zobaczcie, może jest ktoś, kto bardzo chciałby mieć tę rzecz i właśnie na nią czeka. Pamiętam, że po remoncie łazienki w rodzinie została wanna i wydawało się, że trzeba będzie zamówić na nią kontener, a po wstawieniu ogłoszenia, właśnie oddam za darmo, odezwało się aż 2 chętnych, którzy chcieli tę wannę odebrać. Więc nigdy nie wiadomo. Pamiętajcie o tym i szukajcie drugiego życia dla rzeczy, z których już nie będziecie korzystać. To jest najbardziej zero waste. Tym miłym akcentem kończymy na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania również innych moich filmów i subskrybowania mojego kanału. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.